Yeah! Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie przygotowałem dla Was moje 3 ulubione akcesoria do biegania. Dodam, że nie jest to film sponsorowany. Praktycznie wszystkie rzeczy, które Wam pokażę, sam sobie kupiłem, sam sobie ogarnąłem i są ich zamienniki innych firm, a ja wybrałem akurat takie firmy, ponieważ mamy je u nas w sklepie, w Studio Sport, chociaż jednego nie mamy. A szkoda, może się uda załatwić, żebyśmy mieli w sprzedaży, bo jest fajne, ale o tym oczywiście powiem. Także nie przedłużając, lecimy od pierwszego z akcesoriów. Pierwszym akcesorium jest pas kompresyjny, który zastępuje po prostu pas biegowy. Jak wiecie, niektórzy lubią zabierać ze sobą różne przedmioty na bieganie. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, wielu z nas biega z telefonem. Wielu z nas i tak zabiera ze sobą klucze, jakieś dokumenty. Oczywiście dobre ubrania biegowe mają odpowiednie kieszonki, czy to kamizelka, czy to spodenki do biegania, czy to bluzy, kurtki. Tam gdzieś te rzeczy zmieścimy tak czy inaczej. Ale zbliżają się takie pory roku jak wakacje, no i wtedy taki pas świetnie daje sobie radę, żeby zmieścić naprawdę dużo przedmiotów. I to jest istotne. Ja przyznam szczerze, że w zależności od pory roku trochę rzeczy ze sobą biorę. Oprócz tego, że biegam ze statywem i nagrywam dla Was recenzję butów do biegania, no to mam ze sobą też różne inne rzeczy. I taki pas Kompres Sportu, który jest pasem dzianinowym, szerokim i można powiedzieć zapewniającym nam przestrzeń w trójwymiarze. Możemy sobie załadować całe biodro w różne przedmioty. Taki pas składa się z 2 kawałków materiału poszywanych w różnych miejscach i sprawia, że możemy sobie na przykład z przodu włożyć telefon dowolnej wielkości, z tyłu włożyć duży ciuch, na przykład kurtkę do biegania, kamizelkę do biegania, jakiś long sleeve. Po prostu możemy się rozebrać w czasie biegania i nie trzymać tego w ręku albo w jakimś dziwnym miejscu, tylko po prostu władować sobie do tego pasa bez najmniejszego problemu. Jeżeli idziemy na długie rozbieganie, możemy władować sobie tutaj naprawdę sporo żeli. Jeżeli są wakacje i jest po prostu bardzo ciepło i idziemy na długie rozbieganie, to taki pas zmieści dla nas na przykład soft flask o wielkości 250 do maksymalnie pół litra. I ja właśnie tak ten pas wykorzystuję. Nie trzymam nic w żadnych kieszeniach, tutaj. Wszystko ładuję do tego pasa, dosłownie wszystko. Nic z niego nie wypada, bo jest wystarczająco głęboki. Jedyny mankament tego pasa jest taki, że czasami trochę ciśnie w biodra. Oczywiście prawdopodobnie wziąłem za mały rozmiar, a przynajmniej producent kazał wziąć mi eskę, bo jestem dosyć szczupły w biodrach. No i wziąłem tą eskę i przyznam szczerze, że naprawdę ma mocne właściwości kompresyjne na biodra. Ale dla mnie to jest po prostu mega akcesorium. W ogóle swoją drogą, z jednej strony jest pomarańczowy, a jak sobie go obrócimy na drugą stronę, siup, to jest niebieski. Kompres Sport nie jest jedyną firmą, która takie pasy tworzy. Właśnie nie mamy jej w sprzedaży. Szkoda, bo to jest w ogóle mega rzecz. Ja bym chętnie chciał to widzieć u nas w sklepie stacjonarnym i internetowym. Także jeżeli szukacie jakiegoś pasa, który pomieści Wam telefon, kurtkę, soft flaska, żele i inne cuda niewidy, które chcecie ze sobą zabrać na długie rozbieganie, to jest świetna rzecz. Drugie akcesorium to opaski kompresyjne na łydki. Słuchajcie, opaski kompresyjne bądź też skarpetki kompresyjne, jak kto woli, chociaż ja przyznam szczerze, że wolę opaski w tym przypadku, bo nie wszystkie kompresyjne skarpetki są dobrymi skarpetkami. Dlatego opaska kompresyjna robi tutaj robotę. Po co w ogóle to stosować? Przede wszystkim w bieganiu, w momencie gdy biegamy na śródstopiu, z całej stopy, jakby nie patrzeć, przeciążamy, trenujemy naszą łydkę i ścięgno Achillesa. No i prawda jest taka, że nasza łydka pompuje wtedy dużo krwi i przejmuje na siebie duży impact w lądowaniu. No i oczywiście też wybija nas. No i prawda jest taka, że u osób przede wszystkim mniej wytrenowanych albo tych w mocniejszym treningu łydka pompuje się bardziej, męczy się bardziej. Kompresja zastosowana na łydkę sprawia, że regeneracja jest lepsza, komfort biegu jest lepszy, nie ma skurczów łydki, jest zminimalizowane ryzyko kontuzji Achillesa. Można powiedzieć, że to jest w ogóle petarda. Ja osobiście nie stosuję opasek kompresyjnych cały czas, ale stosuję je przynajmniej raz w tygodniu albo na mocnym treningu, gdzie wiem, że będę biegał mocno na śródstopiu, mocno wręcz na palcach w pewnym momencie będę przyspieszał i po prostu mój Achilles i łydka będzie zmasakrowana. Na przykład podczas podbiegów, ewentualnie podczas najdłuższego long runu i wiem, że chciałbym następnego dnia na przykład zrobić komfortowo trening siłowy, no to wtedy opaski kompresyjne to jest numer 1.
Ja używam prywatnie opasek marki Incrediwear, które działają trochę inaczej niż typowa kompresja, o której mogliście słyszeć, ponieważ nie robią takiej kompresji typowo uciskowej, czyli bardzo mocno nie ściskają łydki, a działają poprzez reakcję chemiczną dwóch włókien, węgla i germanu w materiale. No i one poprawiają przede wszystkim mikrokrążenie, dzięki czemu regeneracja jest lepsza, obolałość jest mniejsza lub nie ma jej w ogóle. No i to nie jest żaden cud, żadna magia, tylko po prostu świetne akcesorium dla każdego biegacza. Niezależnie od tego, czy jesteście amatorem i dopiero zaczynacie, czy jesteście osobą, która biega 50-70 km tygodniowo, opaski kompresyjne polecam szczerze każdemu. Czy to będzie Incrediwear, czy to będzie Royal Bay, czy to będzie Compress Sport, nie ma znaczenia. Wybierzcie sobie jakieś, wypróbujcie, dobierzcie odpowiednio rozmiar i cieszcie się z lepszej regeneracji łydek, bo to naprawdę działa. A trzecim akcesorium biegowym są skarpetki. A skarpetek jest całe mnóstwo i mógłbym tutaj gadać, ale ja mam swoje dwie ulubione firmy skarpetkowe. No właśnie, firmy skarpetkowe. Bo prawda jest taka, że każdy producent, który robi buty, ma też w swojej ofercie skarpetki. Ale musicie wiedzieć, że jakby te skarpetki w 99% są robione przez inną firmę, która po prostu branduje im ich skarpetki, właściwie te skarpetki, które dostają ich logiem. Czyli na przykład powiedzmy sobie Adidas ma skarpetki obrandowane jako Adidas, ale są to takie marne chińskie skarpetki, niespecjalnie super, więc nie ma się czym podniecać. Natomiast na rynku są firmy skarpetkowe, takie jak czeski Royal Bay bądź Ułyn pochodzący z Włoch. I ktoś się mnie zapyta, czym tu się podniecać, przecież to kawałek materiału, ja biegam w skarpetkach bawełnianych, są zajebiste i nie będę kupował skarpetek za 70 zł, bo biegam w skarpetkach za 3 zł z targu, na przykład, od ruskich, jak to się kiedyś mówiło. Słuchajcie, po pierwsze, skarpetki bawełniane odpadają. Bawełna jako włókno roślinne ma wysokie właściwości hygroskopijne, łapie wilgoć, jest mokra po naszym bieganiu, podczas naszego biegania, szybko się niszczy i może powodować obtarcia, dyskomfort podczas biegania. No, taką skarpetkę właściwie po kilku takich bieganiach wyrzucamy do śmietnika, bo ona się po prostu rozwali, przetrze. A skarpetki właśnie stricte firm, które robią skarpetki, wykonują je z syntetycznej dzianiny. I to jest tak samo jak z choinką na święta. Kupujemy plastikową choinkę na święta po to, żeby została z nami 20-30 lat i nasze dzieci i dzieci naszych dzieci jeszcze tą choinkę mieć będą. Ze skarpetkami biegowymi jest tak, że jeżeli kupimy dobrą, syntetyczną skarpetę, najlepiej by było właśnie Ułyna, Royal Baya lub innej stricte firmy, która robi skarpetki i zapłacimy za nią trochę, to wierzcie mi, posiadanie 2-3 kompletów takich super skarpetek droższych starczy Wam na kilka lat biegania i nie będziecie musieli dokupować żadnych nowych. Ale co te skarpetki jeszcze w sobie mają? Oprócz tego, że taka skarpetka nie będzie chłonąć tyle wilgoci co bawełna, bo trochę wilgoci pochłonie, ale to będzie pewnie jakieś 80% mniej niż bawełna, lepiej zachowa się na naszej stopie wewnątrz buta. Zwykle takie skarpetki są odpowiednio profilowane. Na przykład Ułyn ma taki bajer, że jak sobie zbliżymy, to na pięcie mamy takie paseczki pogrubione, które sprawiają, że nasza noga nie rusza się w pięcie. Niektóre wersje mają też pogrubienia na podbiciu stopy, sprawiające, że lepiej skarpetka, stopa trzyma się przy podbiciu, przy języku. Tak naprawdę ta skarpeta też lepiej wentyluje i oddycha niż skarpetka bawełniana, ponieważ ten ściek syntetyczny uszyty jest w taki sposób, by konkretne strefy tej skarpetki oddychały lepiej, a inne były grubsze, żeby zachować jej żywotność. Poza tym wiele z tych dobrych skarpet ma lekkie właściwości kompresyjne, które znajdują się przede wszystkim na podbiciu stopy i pod stopą, czyli jakby naszą stopę zaciskają w strefie podbicia i tam również poprawiają nam troszkę krążenie. Dlatego skarpety do biegania to jest nie tylko akcesorium na widzimisię, ale coś, co każda osoba biegająca, która powinna zainwestować. Jeżeli mamy dobre buty, no to dobra 1, 2, 3 pary skarpet to jest must have. To trochę tak, jakby kupić sobie super samochód z mega mocnym silnikiem, ale jeździć na beznadziejnych felgach, na przykład, nie wiem, felgach i oponach ze starego Poloneza. Jakichś takich naprawdę przedpotopowych, ale fura jest mega, ale koła są beznadziejne. No wiem, że to trochę takie głupie może porównanie, bo tutaj jakbyśmy porównywali bieżnik w butach do biegania, ale wiecie, o co mi chodzi. Jakby
mamy super bolid, ale coś tam nam jeszcze wewnątrz brakuje. Jakbym się uparł, to powinienem dodać jeszcze punkt 4., 5. i 6. z akcesoriów, ale zegarek do biegania nie jest akcesorium niezbędnym do biegania, aczkolwiek wiem, że każdy chce zegarek do biegania mieć. Ja obecnie mam nowego Forerunnera 265, o którym prawdopodobnie zrobię w przyszłości recenzję, ale nie jest to coś, co musicie mieć. Zresztą, nawet jeżeli byście chcieli mieć, to możecie mieć nawet najbardziej podstawowy zegarek do biegania, głównie po to, żeby sprawdzał Wam dwa parametry. Pierwszym parametrem jest tętno, bo jeżeli biegacie, zaczynacie biegać, to prawdopodobnie nie biegacie żadnych trudnych jednostek treningowych, tylko biegacie spokojnie. Warto znać swoje tętno podczas biegania. Warto też poznać swoją kadencję, długość kroku i zobaczyć, jakie błędy robicie, bo na dobrą sprawę większość początkujących osób ma dosyć kiepską kadencję i wdrażając jakieś techniki biegowe, ćwicząc odpowiednio, ta kadencja będzie się zmieniać i będziecie widzieć po prostu progres. Poza tym GPS zanotuje Wam trasę i ogólnie posiadanie zegarka biegowego i całych tych statystyk dosyć fajnie motywuje do biegania. Wśród odzieży biegowej również jest dużo rzeczy, których używam i chętnie bym polecił, ale może to zrobię pod kątem innego filmu, który poświęcę tylko ciuszkom do biegania. Także tyle ode mnie dzisiaj. Napiszcie mi w komentarzu, jakie Wy akcesoria do biegania lubicie, w jakich skarpetkach biegacie, tylko proszę nie piszcie, że bawełnianych, napiszcie o skarpetkach jakieś, nie wiem, jakiej firmy biegacie biegowej. O bawełnie zapomnijmy, naprawdę, proszę Was. Albo nie wiem, jakie jeszcze akcesoria fajne, biegowe stosujecie. Także tyle ode mnie, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!